Polska może wprowadzić ulgowe ceny energii dla przemysłu. Europa może skonfiskować aktywa Rosji. Dronopad Ukrainy topi ropę rosyjską, a sankcje i przecena baryłki pogłębiają depresję. Jest 12 grudnia 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Szarża dronopadu pogłębia depresję ropy rosyjskiej. Ukraińcy zdołali uderzyć w platformę naftową Rosji tysiące kilometrów od frontu, a przecena ropy rosyjskiej Urals przez sankcje bije rekordy. Baryłka rosyjska jest zaś najtańsza od początku inwazji Rosji na Ukrainie. Drony ukraińskie uderzyły 11 grudnia w platformę naftową rosyjskiego Łukoila o nazwie Filanowski na północy Morza Kaspijskiego. To element infrastruktury zrealizowany w 2012 roku w ramach ofensywy wydobywczej Rosjan na ich części tego akwenu. Wydobycie węglowodorów na Morzu Kaspijskim miało w strategii Łukoila odpowiadać za 25% wydatków zaplanowanych na lata 2011-2021. Złoże Filanowski, odkryte w 2005 roku, ma szacowane zasoby 150 milionów ton ropy i 30 miliardów metrów sześciennych gazu. Podaż ropy ze złoża Filanowski to 120 tysięcy baryłek ropy dziennie. Została zablokowana przez ataki Ukrainy, nie jest jasne na jak długo. Ropa z tego złoża dociera na rynek infrastrukturą Caspian Pipeline Corporation, czyli siecią rurociągów do naftoportu w Noworosyjsku. Oznacza to, że atak ukraiński wpisuje się w szerszą szarżę na łańcuch dostaw tym szlakiem. W ostatnich tygodniach doszło do kilku ataków na naftoport w Noworosyjsku oraz tankowce, które w nim stacjonowały albo z niego wypływały. Ukraina kontynuuje uderzenia pomimo oskarżeń Kazachstanu i Turcji o zagrożenie żeglugi. Także 10 grudnia doszło do ataku drona morskiego Sea Baby na tankowiec naftowy floty widmo Rosji o nazwie Dashan. Według źródeł Kyiv Independent w wywiadzie wojskowym Ukrainy ta jednostka została wyłączona z użytku. Ataki na łańcuchy dostaw ropy z Rosji są wymierzone w eksport surowca szlakami morskimi i lądowymi, bo dotykają także rurociągu Przyjaźń ciągnącego się do Polski i Niemiec oraz Słowacji i Węgier. To zjawisko w połączeniu z sankcjami Zachodu pogłębia przecenę ropy rosyjskiej Urals względem innych mieszanek. Rośnie ryzyko oraz koszty eksportu, więc Rosjanie muszą oferować coraz większą przecenę. Średnia przecena baryłki rosyjskiej Urals względem europejskiej Brent sięgała w tygodniu kończącym się 7 grudnia $25,80 za baryłkę. Jest blisko historycznego rekordu, a główny powód to sankcje USA wobec Rosnieftu oraz Łukoila. Na to z kolei nakłada się globalna przecena ropy. Baryłka Brent tanieje do $61 przez wizję nadpodaży. Według danych The Moscow Times mieszanka Urals kosztowała w badanym okresie $38,28 w Noworosyjsku, gdzie dochodzi do ataków. To spadek o $2,80. Koszt na Morzu Bałtyckim to $41,16. To spadek o $2,40. Eksport rurociągiem ESPO do Chin potaniał do $52,36 za baryłkę i jest to spadek o $1,60. Potencjalna adaptacja Rosjan do nowych sankcji USA albo ich luzowanie przez Biały Dom mogą zmniejszyć oddziaływanie na cenę rosyjskiej Urals, ale ataki Ukrainy oraz spadek cen baryłki na globie będą dalej ograniczać przychody Kremla. Warto przypomnieć, że w pierwszych 11 miesiącach 2025 roku niedobór pieniędzy w budżecie Rosji sięgał 1/5. Deficyt sięgnął 4,3 bilionów rubli. Przychody w listopadzie 2025 roku spadły o 34% rok do roku, jeśli chodzi o gaz i ropę, do 530 miliardów rubli. Przecena Urals ma spowodować, że niedobory wzrosną w styczniu 2026 roku. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Polska ulga dla przemysłu. Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają dać niższą cenę energii polskiemu przemysłowi. Według informacji podcastu Energy Drink rząd planuje przepisy podobne do tych, które przyjęli Niemcy i Włosi w celu wzmocnienia konkurencyjności sektora. Gaz do przodu. Projekt gazowy OCGT Jaworzno wygrał aukcję rynku mocy, uzyskując wsparcie na 2030 rok. W całym okresie trwania 15-letniego kontraktu mocowego jednostka uzyska przychody do 4,1 miliarda złotych, wylicza Tauron.
To 600 MW mocy gazowych mających współpracować z rosnącą mocą źródeł odnawialnych. Polacy przejmują Niemców. Polska spółka ZPUE przejęła niemiecką BTWS GmbH, serwisanta sektora energetyki odnawialnej. Oznacza to możliwość ekspansji Polaków w Niemczech oraz innych rynkach Europy Zachodniej. ZPUE produkuje urządzenia w sektorze energetycznym. Miliony od Gazpromu. Według Pulsu Biznesu Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów znalazł sposób na odzyskanie od rosyjskiego Gazpromu 174 milionów złotych kary zasądzonej za brak informacji o konsorcjum Nord Stream 2. UOKiK chce skorzystać ze środków Gazpromu zamrożonych po zajęciu jego akcji w Europol Gaz przez Orlen. Teraz wieści z Europy. Spowolnienie fotowoltaiki. Solar Power Europe lobbuje za utrzymaniem tempa inwestycji w panele fotowoltaiczne i magazyny energii wobec ryzyka spowolnienia. Zdaniem szefowej tej organizacji Walburgi Hemetsberger jest to zagrożenie konkurencyjności i bezpieczeństwa w kluczowym momencie. Zdaniem szefowej tej organizacji Walburgi Hemetsberger jest to zagrożenie konkurencyjności i bezpieczeństwa w kluczowym momencie. Krok wstecz. Komisja Europejska uprości obowiązek raportowania emisji metanu pod presją USA i zgadza się na luzowanie celu odejścia od silników spalinowych ze względu na opór Niemiec oraz Włochów. Cel to zamiast zakazu 90% redukcji udziału aut spalinowych do 2040 roku. Drożej, ale bezpieczniej. Włosi zakończyli pierwszą aukcję mocy z priorytetem pozyskania fotowoltaiki bez komponentów chińskich. Wygrały projekty o łącznej mocy 1,1 GW ze średnią ceną energii ponad 66 euro za megawattogodzinę, czyli 17% drożej niż w poprzednich aukcjach. Przełom z aktywami. Unia Europejska może dojść 12 grudnia do porozumienia w sprawie permanentnego zamrożenia aktywów Rosji na mocy przepisów o stanie zagrożenia gospodarki. To droga do konfiskaty tych aktywów banku centralnego wartych 210 miliardów dolarów w celu wsparcia Ukrainy. Miałyby zostać zwrócone po opłaceniu reparacji wojennych przez Kreml. Jeszcze wieści ze świata. Abordaż tankowca. USA zajęły tankowiec naftowy mający dostarczyć ropę Wenezueli na Kubę pomimo sankcji. Ma to być element wzmocnienia presji na reżim w Caracas wobec spekulacji o możliwej interwencji wojskowej USA przeciwko Wenezuelczykom. Nie klimat, a spowolnienie. Według Ember udział węgla w miksach energetycznych Indii to 70%, a Chin 55%. Europa zanotowała 13%, a USA 16%. Tylko USA zanotowały wzrost udziału węgla w wytwarzaniu w 2025 roku. Jednakże spadek udziału węgla w Europie i Azji wynikał głównie ze spowolnienia gospodarczego. Maskowanie nadpodaży. Według Citibanku rosnąca nadpodaż ropy na rynku jest jedynie maskowana przez gromadzenie zapasów przez Chiny. Bank ocenia, że Chińczycy będą dalej je gromadzić w 2026 roku i w ten sposób ograniczać spadek cen baryłki. To może być kolejny sposób wsparcia Rosji. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.